Kolejna nowa maszyna u Joker Farma. Będziemy próbować wjeżdżać w ten ciasny skręt tutaj. Lekki problem mieliśmy też, żeby tutaj skręcić z krajowej szóstki. Ja mam pilocika i teraz już ja mam władzę nad kołami tutaj z tyłu w naczepie. Zaraz zobaczymy, jak to pójdzie, czy uda się w ogóle wjechać. Chyba tak. Kombajn wjechał, to czemu mniejszy rozrzutnik nie ma wjechać, tylko że jest inna naczepa, trochę dłuższa. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj z Piotrem nam wyjdzie, ale chyba dam radę. Pierwszy raz steruję naczepą. Tam jeszcze stoją takie big bagi w przejeździe, chyba z nasionami, ale powinno dać radę. Tutaj ładnie idzie. Dam radę. Idzie ładnie. No już jest nasza. Udało się wjechać. Teraz już będę prostował koła, bo teraz z drugiej strony nie przejdzie. Dobra, i już jesteśmy w domu, można powiedzieć. Udało się wjechać. Zaczęło padać niestety. Całą drogę nie padało, jak jechaliśmy, a teraz momentalnie zaczęło. I to tak w miarę taki gęsty deszczyk, więc szkoda, bo przy rozładunku będzie problem, ale dam radę. No to chyba... Chyba tutaj w tą daj. Czekaj, zobaczymy. A, bo tutaj te bolciki takie małe mam powyciągane, nie? Całkiem. Widzisz to? Przycelować trzeba. Jest. No i tutaj zabezpieczyć. Dobra. Kurde, zabezpieczenie. Zabezpieczenie. Zabezpieczenia. Adrian podjeżdża pod obciążnik. Najpierw zahaczy z przodu przeciwwagę i będziemy podjeżdżać pod rozrzutnik. Zamontowaliśmy zaczep kulowy, żeby było lepiej. Te naciski i te luzy są wyeliminowane wszystkie na zaczepie kulowym. Także no na tych oponach całkiem inaczej się prezentuje. Ale pewnie słychać je teraz, co? Słychać je teraz, co? Nie hałasują? Nie, powiem ci, że lepiej się jedzie niż na tamte bicie. Bicie miały, ja też zauważyłem, jak jechałem z tą przyczepą, to... Idealnie, prawie. Nie masz EHR-u z przodu? No, EHR-u. Ramiona mi muszę podejść do góry. Lewo troszkę. I prosto. Główny włącznik, włącz, wyłącz, zielona lampka, wiadomo, zasilanie. Funkcje maszyny po kolei. Otwieranie zasuwy spiętrzającej, czyli trzymam do góry i tak widać na wskaźniku otwarte, to 40, 50 a
gilotyna, ona jest wyskalowana, tutaj widać, w tym momencie jest na 80 cm otwarta, można ją do 1,50 m podnieść maksymalnie, nie ma to żadnej kabiny, jak to widzę. Nie ma. No to się myśli, że ktoś zapomniał zamknąć i to ja Tutaj mamy serwisowo, otwieramy klapę tylną, w tym momencie będzie to widoczne. Otwiera się. No widzę. Ale ja tutaj widzę coś przestrzeń, że tam się zrobiło. I dodatkowo mamy jeszcze Trzeba zjechać kawkę zrobić, Janek. funkcję odblokowana oś skrętna i jak mamy olej puszczony, w tym momencie blokuje oś skrętną. Czyli to jest oś skrętna hydraulicznie blokowana, blokujemy ją przy cofaniu, jak również powyżej 20 na godzinę, czyli krótko, bo ciśnienie daje i w tym momencie ośka jest zablokowana, jest usztywniona, nie będzie powodować, że ta maszyna będzie kołować tam lewo, prawo i tak dalej jakiegoś. No i mamy taśmę. Taśmę załączyłem w tym momencie i płynny, tak jak widać teraz idzie. Jest to zależne od ustawienia w ciągniku przepływu ilości. Czyli nie zawsze, nie w każdym ciągniku, powiedzmy na 5, będzie ta sama prędkość. Bo ten sam ciągnik ustawię wydatek oleju na 50% lub na 100%. I to jest dla mnie to odzwierciedlenie. Właśnie ile ustawić wydatek oleju? No w granicach tam 60%, żeby to nie szarpało. W tym momencie mam maksymalny posyp podłogi, w tym mniejsze. W tym momencie jest prywatny, załóżmy, to bardzo istotne, że minimalna prędkość. Jak jest wapno załadowany cały prawie, ładować można wapna? Czy... Można, tylko to jest wiadomo, że przeciążenie dla całej maszyny. No bo Tak. zasuwę spiętrzającą gilotynę otwieram powiedzmy na 25-30 cm i cała ta gilotyna musi trzymać ten wiem, o co materiał. chodzi. Znaczy, A to są obciążenia na Wtedy maszynie. zawory jakieś są, na przykład jakie jest obciążenie duże Jest na... zawór ciśnieniowy na hydraulice, Ile który jest jeżeli bar? na 130 bar ustawiony. Jeżeli ta wartość, może inaczej, jeżeli potrzeba taśmy będzie większa jak 130, no to olej zostanie drugim wężem wolnym powrotem, z powrotem do ciągnika oddany. Także Żeby nic nie rozwalić, no wiem o co chodzi. dodatkowo mamy zawsze, obojętnie jak maszyna jest skonfigurowana, czy podstawowego pilot boxa, czy system ISO-bus dawkowania zależnego od prędkości jazdy, zawsze mamy możliwość cofania taśmy. Tak jak widać tutaj teraz, minimalnie ta taśma bardzo powolutku, no bo to jest w zwolnionym tempie. I tak jak widać po listwie ona się Powoli, no jakbyś zapomniał adaptora włączyć, a taśmę się włączy przypadkowo, nie ma problemu, No. bo do pewnego momentu po prostu obornik czy materiał, który chce rozrzucać, dojedzie. No i przekroczymy to wartość 130, no bo wałki nie będą odbierały i doprze do tych wałków i to jest wartość Miałem bezpieczna. taką sytuację już, ale nie wiedziałem, że mam taką funkcję i rękoma wybierałem obornik. Nie no, można cofnąć i wtedy nie ma problemu. Czyli jeśli chodzi o funkcję maszyny, to jak najbardziej mamy tutaj chyba prosta jest obsługa, chyba prosty. na pewno no prosty, bo to jest prosty sterownik, żadnych fajerwerków nie ma. Bergman też nie wyważa drzwi. Mamy te systemy rozbudowane, które dawkowanie zależne od prędkości jazdy, według mapy pola, z GPS-em to wszystko połączone i to jak najbardziej coraz częściej się sprzedaje na naszym rynku, ale tak konkretnie ta maszyna nie ma. Praca tej maszyny na wałku 1000, tylko i wyłącznie 1000. Dobra. Jakaś tam tabela jest taka Jest względna? przodu, znaczy, Aha. można ciągnik zgasić, bo zanim zostawimy maszynę pootwieraną, tak jak teraz, No. i trochę tam o maszynie porozmawiamy. Dobra, na to zewnątrz. wyłączę tą hydraulikę już. Tak, nie potrzeba, ciągnik można zgasić. Dobra, to na ten moment mamy pokazanego Bergmana. No i co? Teraz zaraz pójdziemy, pokażę wam rozrzutnik czarno-białostockę. Jak ona się sprawuje i jak wygląda. Najlepsza technologia, nie? Zaraz po Bergmanie. Kolejny sprzęt przyjechał. Co to się dzieje? 2 maszyny jednego dnia? Ale tych nowych nabytków w tym roku. Oni nas zabiją, I wszystko z jednej firmy, co najlepsze. Kto to będzie spłacał?
Schodek cały czas się ładnie prezentuje, ci powiem. Ale auta nie zdążyłeś umyć, widzę. Nie. Po wakacjach. No. Paweł jeździł i nie umył, takie brudno oddał. Już mu powiedziałem, że kurde dostanie po uszach. I tak dzisiaj padało, kurde. to- Tak, bez no, sensu. Witam cię, cześć. Cześć. Tutaj też się witam. I co? Możemy zjeżdżać i atakujemy. Dziękujemy. On będzie szybciej. Na pewno. No i to nie napadaj, nie spadaj. To będzie obornik, bo wam to nie da rady.